Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku serii Co by było gdyby. Nie pamiętam kiedy ostatni raz wypowiadałem te słowa, ale na pewno było to dawno temu. Tak jak mówiłem, ta seria dalej istnieje, tylko musi mnie najść wena, a tak się składa, że dostałem aż alert RCB na telefon, że będzie burza, będzie wichura i będzie lało i padało i grzmiało i wiało i tak sobie pomyślałem, ja lubię takie klimaty i zawsze w takich klimatach nachodzi mnie wena, więc po prostu usiadłem i napisałem odcinek. I miało to wyglądać tak, że po prostu napiszę, jak wyglądałaby historia z Beerusem, czyli generalnie saga Battle of Gods, gdyby ta działa się po Dragon Ballu Daima, czyli tak naprawdę w starciu z Beerusem Goku miał już Super Saiyajina 4, ale napisałem historię aż do końca sagi Szampy. Więc historia z Beerusem, saga Resurrection of F, która tak naprawdę jest dość krótka, ale jest tam pewna drobna zmiana, i saga Szampy, myślę, że ta też wam się spodoba. Jak wyglądałyby, gdyby to wszystko działo się po sadze Dragon Ball Daima, czyli po prostu wrzucamy do tego Super Saiyajina 4, no i też Super Saiyajina 3 Vegetę. Generalnie historia dzieje się 3 lata po wydarzeniach z Królestwa Demonów i chcę wam powiedzieć jedną rzecz, generalnie ja mam to przed swoimi oczami, to jest coś, co sobie tutaj napisałem, wymyśliłem, powiem wam, że całkiem dobrze mi to szło, po prostu pisałem, a potem na sam koniec przeczytałem to od góry do dołu, żeby sprawdzić, czy gdzieś sobie nie zaprzeczyłem, poprawiałem jakieś drobne rzeczy i tak to się po prostu narodziło, więc zamiast mojej twarzy chciałbym wam jak najczęściej pokazywać jakieś obrazki, żeby uruchomić waszą wyobraźnię, ale z drugiej strony możecie tego słuchać jako audiobooka, bo wydaje mi się, że trudno byłoby tak naprawdę wkleić mi obrazki przedstawiające to, o czym pisałem, no bo to się nigdy nie wydarzyło, zresztą zaraz zobaczycie, o co chodzi. Generalnie, Beerus, jak to było też na początku Dragon Balla Super, wybudza się ze snu, ale nie śnił mu się boski Super Saiyanin, tylko Super Saiyanin 4, po prostu silny rywal. Rywal, który zapewni mu bardzo dobrą rozrywkę i będzie jego najsilniejszym przeciwnikiem jak do tej pory. Beerus, tak jak w oryginale, przylatuje na planetę północnego Kaio, na której obecnie trenuje Goku, a ten wyzywa go na sparring. Oryginalnie Beerus nie miał żadnych problemów z Goku w Super Saiyanie 3, bo to była jego ostateczna forma, ale tutaj Saiyanin ma jeszcze jednego asa w rękawie i mimo tego, że Beerus tak naprawdę spotkał swojego wymarzonego wojownika, nadal bez większych problemów wygrywa walkę i nie jest do końca usatysfakcjonowany poziomem mocy Super Saiyanina 4. Sądził, że ta wyśniona forma sprawi mu więcej kłopotów w starciu. Haka i Shin wraz z Whisem postanawiają lecieć na ziemię w poszukiwaniu Saiyan, którzy być może będą w stanie zaspokoić potrzeby rozdrażnionego boga. I tam rzecz jasna mamy sytuację podobną do oryginału, czyli Beerus i Whis zjawiają się na przyjęciu urodzinowym Bulmy, kosztują ziemskich przysmaków i tak dalej. Natomiast pierwsza poważna zmiana następuje w momencie, w zasadzie tak się może wydawać, że jest to poważna zmiana, następuje w momencie, w którym Beerus uderza Bulmę. Vegeta w przypływie wściekłości rzuca się na boga zniszczenia z pełną mocą, czyli w Super Saiyanie 3. Wzmocniony wściekłością Vegeta jest w stanie przez chwilę zepchnąć Beerusa do defensywy, ale ten nie używa nawet ułamka swojej prawdziwej mocy. Jednakże zauważa, że Saiyanie mają bardzo duży potencjał do wzmacniania się, więc decyduje, że jeszcze nie będzie niszczył ziemi, ale da dzisiaj naszym bohaterom ostatnią szansę na zapewnienie mu porządnej zabawy. Nasi w tej wersji nie mają pojęcia o rytuale na boskiego Super Saiyanina, więc decydują się na fuzję. Vegeta jak zwykle nie jest zachwycony tym pomysłem, ale tak jak widzieliśmy chociażby w przypadku konkursu Bingo, chłop jest w stanie zrobić wiele, żeby tylko powstrzymać wściekłość Beerusa. Natomiast problemem jest to, że Goku i Vegeta nie mają dostępu do potar, nie ma też czasu na naukę tańca, zwłaszcza, że jakakolwiek nieudana próba metamoriańskiego scalenia zmarnowałaby tylko czas, więc Goku wpada na pomysł i prosi Bulmę o użyczenie smoczych kul, które ta przygotowała jako główną nagrodę konkursu Bingo. Shenlong zostaje przyzwany i Goku wypowiada życzenie. Połącz mnie i Vegetę w jednego potężnego wojownika, ale tylko na godzinę. Trzymając się idei czarnych i białych życzeń, to jest coś, o czym była mowa w pierwszym odcinku Dragon Ball Daima, Shenlong byłby w stanie w ten sposób wpłynąć na ciała znacznie silniejszych od siebie jednostek. Stąd też życzenie zostaje spełnione, a przed naszymi oczami staje postać, którą pewnie część z was chciałaby zobaczyć pod koniec Dragon Ball Daima, no bo po coś pokazywali nam robaczki fuzyjne, ale nie zobaczyliśmy na końcu fuzji, więc musimy się zadowolić tym, a w zasadzie wy musicie się zadowolić tym, że fuzja będzie, ale tylko i wyłącznie w moim wymyślonym scenariuszu. Po tańcu fuzji nazywaliśmy się Gogeta, po scaleniu potarami Vegito. Zatem wynikiem smoczego zespolenia jest Gogerot, a to jest Gogerot 4. poziomu!
Przepraszam. Bardzo chciałem powiedzieć to na głos. Na takiego kota wystarczy godzina Gogerota. Mała, co sądzisz o tym? Ani Mała, ani Beerus nie są pod wrażeniem tego wejścia, tego wstępu, ale to nie imię, ani wygląd, ani wejście Gogerota ma zrobić wrażenie na Beerusie, tylko jego moc. Gogerot jest w stanie używać poziomu Super Saiyanina 4. Dlaczego? Ze względu na to, że Super Saiyanin 4 czerpie z ukrytego, pierwotnego potencjału Saiyan. W przeciwieństwie do tradycyjnego Super Saiyanina, który budził się przez złość czy silną potrzebę, potencjał do tej transformacji drzemie w każdym Saiyaninie, który osiągnął wystarczający poziom. Vegeta jako osoba, która wzniosła się na wyżyny saiyańskiej siły, osiągając przez lata kolejne stadia Super Saiyan, miał predyspozycję do tego, by użyć tej mocy. Jednak nigdy nie był on w stanie jej w sobie odnaleźć. Drzemała w nim i czekała na odpowiedni bodziec. Tym bodźcem było zespolenie z ciałem Goku, które już wiedziało, jak wykorzystać ten pierwotny gen. Dzięki temu Gogerot użył Super Saiyanina 4 w walce przeciwko Beerusowi, a ten został kompletnie usatysfakcjonowany tym starciem i oszczędził Ziemię, przynajmniej póki co. Po upływie godziny Goku i Vegeta na powrót stali się osobnymi bytami, ale świadomość tego, jak używać pierwotnego potencjału, została w Vegecie. Dzięki fuzji poznał kierunek, w którym musi popychać swoje ciało, aby tak samo jak Goku opanować formę Super Saiyanina 4. Mijały miesiące, a Beerus i Whis stali się regularnymi bywalcami Ziemi. Beerus twierdził, że obchodzi go jedynie tutejsze jedzenie, natomiast zawsze sprawdzał, jak radzą sobie Goku i Vegeta w swoim treningu, chociaż nie dawał tego po sobie poznać. Po jakimś czasie Saiyanie, zafascynowani perspektywami, jakie uświadomiła im przytłaczająca i przede wszystkim przedziwna, bo niewyczuwalna w tradycyjny sposób moc Beerusa, postanowili pójść o krok dalej, jeśli chodzi o swój reżim treningowy. Poprosili Whisa o trening, a ten rzecz jasna się zgodził. Saiyanie przez długi czas trenowali na planecie Beerusa, początkowo ucząc się bycia z nowym typem energii i po wielu miesiącach udało im się opanować formę boskiego Saiyanina, którego wy znacie jako boski Super Saiyanin. Jaka jest różnica? Otóż żadna. Jak zauważyliście, odbyło się to bez przekazania ki przez Saiyan o czystych sercach, więc tego rytuału w tej historii nie ma. Goku i Vegeta zdobyli tę transformację poprzez trening, zresztą tak samo jak Vegeta w oryginalnej historii. A skąd zmiana nazwy? Bo z natury jest to stan, w którym Saiyanin budzi w sobie nowy typ energii, czyli boską ki. Ki znacznie potężniejszą, ale też trudniejszą w kontrolowaniu niż zwyczajna ki. Nasi bohaterowie obecnie są za słabi, żeby nałożyć tę nową, potężną energię na formy Super Saiyan, dlatego są zmuszeni do używania tej energii w swoich bazowych, podstawowych formach. Stąd nazwa boski Saiyanin, a nie boski Super Saiyanin. Jakiś czas później niedobitki z armii Frizy postanowiły wskrzesić swojego pana, ale tę historię już znacie. No, z jednym wyjątkiem. I tutaj pozwolę sobie wykorzystać fanarty, które idealnie wpasowują się w pomysł, który chciałem wam przedstawić. Odpowiedzią na złotego Frizę nie jest forma Blue, jak w oryginale, ale właśnie boski Saiyanin. Dowód na to, że nawet tak potentny i potężny śmiertelnik jak Friza musiałby się sporo napocić, żeby dorównać komuś, kto dysponuje energią bogów. No, na pewno musiałby trenować więcej niż te 4 miesiące, czy tam pół roku, jak to było w oryginale. Friza zostaje pokonany, a na ziemię wraca pokój. Następnie poznajemy brata Beerusa, czyli Shampę, który proponuje rozegranie turnieju, w którym stawką będą super smocze kule. Zestaw olbrzymich sfer, które nie mają ograniczeń co do wypowiadanego życzenia. Jak możecie się domyślić, turniej początkowo przebiega podobnie do oryginału, ale mamy kilka drobnych różnic. Goku na początku ściera się z Botamo i używając swojego genialnego zmysłu walki, błyskawicznie znajduje sposób na pokonanie problematycznego wojownika, na pewno nie uderza w niego głową i nie kompromituje się tym samym na starcie turnieju, co wiadomo, że jednocześnie sprawiłoby, że część fanów Dragon Balla wyrywałaby sobie włosy z głowy, wspominając, w jaki sposób Goku zachowywał się jeszcze niedawno w Sadze Buu. Walki Goku kontra Frost, Piccolo kontra Frost, Vegeta kontra Frost oraz Vegeta kontra Mageta odbywają się w taki sam sposób jak w oryginale, no bo co tu zmieniać, skoro maksymalnie używali w tamtych walkach Super Saiyanina. W walce Vegety z Kabbą nasz Saiyanin, nauczywszy młodego ziomka transformacji, prezentuje mu nowy typ energii. W oryginale był to Super Saiyanin Blue, ale tutaj po prostu pokazuje mu boską ki, co zwraca uwagę Hita, najsilniejszego wojownika szóstego wszechświata, który jako następny staje naprzeciwko księcia. Vegeta bez ceregieli, widząc potencjał Hita, włącza swoją najsilniejszą transformację, czyli boskiego Saiyanina, pomijając wszystkie poprzednie poziomy, z Super Saiyaninem 4 włącznie.
Vegeta początkowo jest silniejszy od Hita, ale nie jest w stanie go trafić, ponieważ ten wydaje się korzystać z dziwnej sztuczki. Hit znika przed każdym ciosem, który miałby wylądować na jego ciele. Szybko okazuje się, że zabójca korzysta z techniki manipulacji czasem, co irytuje Vegetę, ponieważ nie jest on w stanie zutylizować przewagi w sile. Natomiast Hit, nawet używając przeskoku w czasie, nie jest w stanie zadać poważnych obrażeń Vegecie, ponieważ różnica w sile jest zbyt duża. Hit gra na przeczekanie, kompletnie niwecząc jakiekolwiek próby Vegety, aż w końcu ten powoli opada z sił i w jego gardzie zaczynają pojawiać się luki. Hitowi jako wyborowemu asasynowi 1/10 sekundy w zupełności wystarcza, żeby obrać punkty witalne Vegety za cel i krok po kroku rozkruszyć jego defensywę. I jak widzicie, przeskok w czasie Hita w tej wersji historii działa troszeczkę inaczej. W oryginale wyglądało to tak, że ta technika była dobra na kogoś słabszego albo na podobnym poziomie, ale w momencie, w którym Goku bardzo mocno prześcignął Hita, to tak naprawdę przeskok w czasie na niego nie działał. I to do końca mi się nie podobało. W sensie manipulacja czasem powinna działać na wszystkich, prawda? Więc w mojej wersji historii, niezależnie od poziomów mocy, przeskok w czasie zatrzymuje czas. Hit zwycięża, a na ring wchodzi Goku, który miał przed chwilą okazję do tego, żeby szczegółowo i pieczołowicie obserwować tę walkę. Goku twierdzi, że znalazł sposób na wygraną, co zaciekawia zabójcę z szóstego wszechświata. Goku rozpoczyna walkę od transformacji w Super Saiyanina 2. Jest to dość ogólne wzmocnienie wszystkich statystyk bojowych, tak na dobry start, po prostu żeby wybadać teren i potwierdzić domysły i obserwacje, które wyniósł po obejrzeniu potyczki Vegety z Hitem. Saiyanin atakuje raz po raz, ale Hit nic nie robi sobie z tych desperackich prób. Goku postanawia pójść o krok dalej i używa formy Super Saiyanina 3. Hit w taki sam sposób deklasuje Goku i rzuca go na deski. Na twarzy naszego bohatera mimo wszystko pojawia się uśmiech, jakby mówiący: rozgryzłem cię. Goku zaciska pięści i transformuje się w formę ze snów Boga Zniszczenia. Formę, która swoją mocą uratowała los Ziemi i swego czasu zmieniła bieg historii w Królestwie Demonów. Super Saiyanina 4. Hit jednak nie rozumie, na czym polega zmiana. Jasne, wygląd tej transformacji znacznie różni się od poprzednich, ale jest ona słabsza niż boski Saiyanin. Co w takim razie Goku ma zamiar zrobić? Po chwili konsternacji następuje szok. Goku kładzie ręce na podłodze, a z jego twarzy znikają jakiekolwiek oznaki ludzkich instynktów. Widzowie na trybunach milczą, a Hit jest zdumiony tym, co widzi. Goku, niczym podczas 21. Tenkaichi Budokai, zaczyna zachowywać się i walczyć jak prawdziwa małpa. Jego ruchy zaczynają stawać się trudne do przewidzenia dla Hita, który jest przyzwyczajony do tradycyjnych stylów walki, co przecież idealnie sprawdziło się przeciwko trzeźwo myślącemu Vegecie. Z lewej? Nie. Z prawej? Nie. U góry? Hit, nawet korzystając z przeskoku w czasie, nie jest w stanie porządnie namierzyć Goku, bo ten dosłownie pojawia się w losowych miejscach, zostawia powidoki, kompletnie miesza Hitowi postrzeganie pola bitwy. Nie jest on w stanie w ciągu 1/10 sekundy na tyle szybko przeskanować całego placu boju, by znaleźć, doskoczyć i zadać cios Goku. W przypadku Vegety przeskok w czasie był idealną kontrą, bo książę zatrzymywał się tuż przed Hitem. Ten nie musiał nawet go szukać. Tym razem to Hit, jako wojownik silniejszy, nie jest w stanie zutylizować swojej przewagi w mocy, co zaczyna go irytować. Postanawia on pójść na całość i zaczyna kumulować swoją ki. Po chwili oznajmia, że udało mu się wydłużyć swój przeskok w czasie do pół sekundy, więc teraz będzie miał wystarczająco dużo czasu, by zaatakować, nawet jeśli styl walki Goku jest tak chaotyczny i trudny do przewidzenia. Hit nie był jednak świadomy, że użycie Super Saiyanina 4 przez Goku nie było ruchem ofensywnym. Było to tylko badanie terenu. Goku, ku zdziwieniu gawiedzi, wraca wyprostowany na dwie nogi, na jego twarzy pojawia się znajomy wyraz i Saiyanin zwraca się bezpośrednio do Hita. Przed użyciem przeskoku w czasie musisz napiąć swoje mięśnie w określony sposób. To dla mnie sygnał, że za chwilę zatrzyma się czas. Mam wtedy moment, żeby zareagować i zmylić cię, zmieniając swoje położenie. Dodatkowo mocno wytrąca cię z rytmu mój styl walki, więc masz problemy ze zlokalizowaniem mnie, zwłaszcza gdy zostawiam po sobie powidoki. Ale pozwól, że sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Czy poradzisz sobie z energią bogów? Po tych słowach Goku przyjmuje swoją tradycyjną pozycję bojową, porzucając jakże skuteczny przed momentem nieokrzesany styl walki. Wzmocniony Hit mocno wierzy, że pół sekundy przeskoku w czasie w zupełności wystarczy na wszystkie sztuczki, jakie Goku przygotował. Zresztą chwilę wcześniej ze znacznie krótszym przeskokiem poradził sobie z Vegetą, który przecież używał boskiej energii. Zarówno Hit, jak i Goku są pewni swojego zwycięstwa i postanawiają zakończyć to w kolejnym, ostatecznym starciu.
Dwójka zawodników wrzuca się w swoim kierunku, ale gdy Hit zaczyna przygotowywać swój przeskok w czasie, Goku w najdrobniejszym ułamku sekundy dostrzega ten moment i prosząc swoje ciało o to, by to go nie zawiodło, budzi w sobie boską Ki, przybywając jednocześnie w stadium Super Saiyanina 4. Pierwotna Ki Saiyan miesza się z boską energią, dając Goku tymczasowo wzmocnienie tak wielkie, że jest on w stanie doskoczyć do Hita, nim ten ukończy aktywację przeskoku w czasie. Goku zadaje Hitowi przepotężny cios, którego zawodnik szóstego wszechświata kompletnie się nie spodziewał i na który i tak nie byłby w stanie zareagować, nawet gdyby chciał. Hit jest wyrzucony daleko poza ring i odpada z turnieju, ale Goku błyskawicznie i mimowolnie wraca do bazowej formy i pada wycieńczony na deski. Nikt prócz Vegety, Birusa, Whisa, Shampy i Vados nie widział tego, co właśnie się wydarzyło. I nikt prócz nich nie jest w stanie docenić tego, co właśnie zobaczyli. Podmuch boskiej energii tak silny, że po plecach Birusa przeszły aż ciarki. Obecni na trybunach śmiertelnicy poczuli ledwie wyczuwalny wzrost nietypowej presji, trudnej do wychwycenia nawet dla wprawnych wojowników. Koszt użycia tej mocy był olbrzymi. Goku zostaje ogłoszony zwycięzcą, a siódmy wszechświat zwycięża turniej, ale Saiyanin ledwo uchodzi z życiem. Whis dzięki swoim umiejętnościom przywraca Goku siły, ale ten czuje, że szalejąca Ki w jego ciele dalej wypala jego tkanki i buzuje w żyłach. Nagle na arenie zjawiają się dziwaczne, nieznajome postacie. Mały, kolorowy jegomość z dwójką jednakowych dryblasów, niby ochroniarzy. Na ich widok Birus i Champa zamierają. Muszę wam przyznać, że ja lubię zostawiać takie otwarte zakończenia. Wiem, że z Radicem też zostawiałem otwarte zakończenia. Cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. To jest tylko luźna historia wymyślona dosłownie w godzinkę, więc jeśli są tutaj jakieś dziury, śmiało piszcie. Postaram się odpowiedzieć na wasze wątpliwości, tak czy siak. Napisałem tę historię tylko i wyłącznie dla waszego uśmiechu, więc jeśli wam jakkolwiek się podobało, zachęcam do tego, żebyście zostawili lajka. To nie miało być spójne, to nie miało być ambitne, to miało po prostu wywołać w was jakiekolwiek pozytywne emocje, więc mam nadzieję, że to się udało. Jeśli wam się podobało, jeśli chcecie zobaczyć kolejną, być może kontynuację tej historii, to tak jak mówię, zachęcam do tego, żebyście zostawili lajka, napisali komentarz, zostawili też suba, żeby niczego nie przegapić. I cóż, dzięki za oglądanie, życzę wam miłego dnia, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.